Cześć, Mateusz z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na przegląd najważniejszych premier zegarkowych z ostatnich 5 lat. Zanim zacznę te zegarki omawiać, chciałbym tylko zaznaczyć kilka kwestii. Przede wszystkim to nie jest ranking najlepszych premier, jakie miały miejsce. To nie jest też ranking moich ulubionych premier, które pokazały się w tych 5 latach. To, co starałem się zrobić tutaj przy okazji zbierania zegarków do tej listy, to ocenić je wyłącznie przez pryzmat wpływu, jaki dana premiera miała na świat zegarkowy. I jeszcze uwaga do tego świata zegarkowego. Te wszystkie premiery i ich wpływ oceniam z perspektywy wyłącznie entuzjasty zegarkowego. Takiego człowieka, który zegarkami żyje, który zegarkami się pasjonuje i siłą rzeczy nie uwzględniam tutaj wpływu danych zegarków na całość klienteli marek zegarkowych, ponieważ do tych informacji zwyczajnie nie mam dostępu i musiałbym tutaj zastosować jakieś wróżenie z fusów, a tego robić nie chcę. Opieram się wyłącznie na danych, które zebrałem raz obserwując na bieżąco te wszystkie wydarzenia, bo zwłaszcza na początek tego 5-lecia przypadał mój taki pik zainteresowania zegarkami, więc ja w tamtym czasie chłonąłem dosłownie każdą zegarkową treść, jaka pojawiała się w internecie. A dwa, oceniając te premiery z perspektywy czasu, patrząc dzisiaj wstecz na to, jaki wpływ miały na tą widzialną przeze mnie część branży zegarkowej. I jeszcze krótkie wyjaśnienie na temat zastosowanego przeze mnie podziału tych zegarków na 3 grupy. W pierwszej grupie umieściłem zegarki, których premiera miała duży wpływ na producenta tego zegarka, która zmieniła w jakiś sposób to, jak danego producenta postrzegamy. W drugiej grupie znalazły się zegarki o wpływie na branżę nieco szerszym, wykraczającym poza jednego producenta, natomiast w trzeciej, w ostatniej grupie umieściłem zegarki, które w mojej opinii miały ogromny wpływ na całą branżę zegarkową, wpływ już dzisiaj widoczny i wpływ, który może zaowocować w przyszłości. Nie będę też omawiał ogólnych zmian w trendach i standardach w tej branży, które obserwowaliśmy w ciągu tych ostatnich 5 lat, takich jak ustabilizowanie się kierunku rozwoju zegarków jako dobra luksusowego, zaakceptowanie tego, że nigdy już nie wrócą na nadgarstki jako coś domyślnego dla każdego człowieka, bo dzisiaj każdy z nas w swojej kieszeni nosi dużo dokładniejszy zegarek, więc klasyczne zegarki zadomowiły się tej niszy dobra luksusowego i myślę, że jest to całkiem rozsądna droga rozwoju. Podniosła nam się również taka standardowa rezerwa mocy. Dzisiaj oczekujemy czegoś więcej niż tych 40 godzin, które były jeszcze 5 lat temu zupełną normą. Mamy także bardzo niezdrowy trend oczekiwania od każdej marki in-house'owego mechanizmu, ale tym tematem zajmę się przy innej okazji. No i przede wszystkim te ostatnie 5 lat to napompowanie ogromnej bańki wokół zegarków i dopływ do tego rynku całej masy ludzi szukających w zegarkach wyłącznie sposobu na przechowanie pieniądza lub inwestycje. Ale tak jak wspomniałem, to jest temat, w który ja się teraz zagłębiał nie będę. Przechodzę zatem do zegarków, czyli zaczynamy od tej grupy pierwszej zegarków, które miały ogromny wpływ na samego producenta danego modelu. Pierwszym zegarkiem z tej grupy o najmniejszym wpływie na całą branżę, ale ogromnym wpływie na danego producenta jest Zenith Chronomaster Sport. Ten zegarek ożywił zainteresowanie tą marką i pomógł jej odciąć się troszeczkę od tej łatki dostarczyciela El Primero, która ciągnęła się za Zenithem przez długie lata. Oczywiście nie pomagały fatalne wręcz
projekty zegarków z przełomu wieków, nie pomogło też zaangażowanie legendy tej branży, czyli Jean-Claude Bivera. Ja jeszcze pamiętam jego wywiad za czasów, gdy pracował w tym konglomeracie, w którym wspominał, że dla niego Zenit jest najtrudniejszą marką do prowadzenia, na którą nie do końca ma pomysł. I ten brak pomysłu był dość wyraźnie widoczny w projektach, których inspiracja inną marką z tej grupy była aż nad wyraz widoczna i przyznam, ku mojemu zdziwieniu rynek tego nie kupił. Ku mojemu zdziwieniu, ponieważ mnie te zegarki się bardzo podobały. Ja samych modeli DeFi miałem 3 sztuki, ale z faktami nie ma tutaj co dyskutować. Te zegarki rynku nie zawojowały. I Beaver tutaj poległ. Nie udało mu się wskrzesić Zenita w sposób, jaki by sobie pewnie wymarzył. Zenit opierał swoją kolekcję na tych ultra nowoczesnych, inspirowanych Hublot zegarkach DeFi. Były również głównie chronografy z estetyką nawiązującą do lat 60. i 70. i kilka modeli takich bardziej eleganckich. Wszystkie one lądowały na Chrono 24 z przeceną rzędu 50%. Sytuacja diametralnie się zmieniła wraz z premierą Chronomaster Sport, który co prawda zebrał trochę nieprzychylnych opinii ze względu na podobieństwo do Rolexa Daytony, ale to był pierwszy chyba w historii zegarek Zenita, na którego trzeba było w pewnym momencie zapisywać się w kolejce. I widać po aktualnych premierach, w tym tygodniu mieliśmy kolejne nowości od Zenita, że mocno idą w tym kierunku. Zegarek został bardzo ciepło przyjęty na rynku. Ja sam uważam, że to jest fantastyczny chronograf i obserwuję też zmianę nastawienia do tej marki wśród ludzi wcześniej zupełnie obojętnych. Zenit zawsze miał grono oddanych fanów i ci fani zawsze tej marki bronili, zawsze byli pozytywnie nastawieni, ale jak widać było po tych co chwilę wymienianych modelach w ofercie, nie przekładało to się w żaden sposób na sprzedaż nowych zegarków. I myślę, że premiera Chronomaster Sport wyznaczyła nową ścieżkę, nową drogę dla Zenita. Ja oczywiście trzymam kciuki, bo jak wspomniałem, fanem tej marki byłem, jestem. Na pewno w przyszłości różne Zenity w mojej kolekcji również się pojawią. Być może też Chronomaster Sport w jakiejś innej wersji niż te, które miałem do tej pory. Kolejnym zegarkiem z tej grupy jest Audemars Piguet Code 1159 i będzie to jedyny zegarek, który wspomnę w dzisiejszym odcinku w kontekście negatywnym. Przed premierą tych nowości szacowało się, że Royal Oak odpowiada za ponad 90% przychodu i dochodu tej marki. Złośliwi nazywali ich Royal Oak Company. I myślę, że włodarze marki tę sprawę postrzegali podobnie. Nikt nie powinien trzymać zbyt wielu jajek w jednym koszyku i AP postanowiło pójść na całość, rezygnując ze wszystkich innych modeli swojej oferty poza Royal Oakami, proponując coś zupełnie nowego. Nowy design od tej marki to nie jest coś, co zdarza się zbyt często, dlatego oczekiwania wobec nowości od AP były naprawdę olbrzymie. Balonik oczekiwań był napompowany do granic i ku zdziwieniu chyba wszystkich, a przede wszystkim ku zdziwieniu Audemars Piguet, ta premiera po prostu spektakularnie nie siadła. Komentarze były niemalże wyłącznie negatywne. Oczywiście AP miało pewnego rodzaju asa w rękawie, mianowicie totalną niedostępność Royal Oaków i wymuszało na swoich klientach zakupienie najpierw Code 1159, zanim będą mogli kupić Royal Oaka.
ale w żaden sposób nie pomogło to postrzeganiu tych zegarków. Zresztą do dzisiaj, mimo premiery kilku naprawdę bardzo fajnych wersji w tej kopercie, te zegarki nadal nie cieszą się uznaniem. I ta premiera pokazała nam, że troszeczkę nie ma świętych krów w tej branży. Że nawet ktoś tak duży jak Audemars Piguet nie może zaproponować nam byle czego i my będziemy klaskać i ustawiać się w kolejkach. Mam wrażenie, że na pewnym etapie wszyscy założyli, że cokolwiek by AP, Rolex czy Patek Philippe nie wypuścili, to ludzie i tak będą czekać w kolejkach, płacić powyżej ceny retailowej za te zegarki. Code 1159 dowiódł, że to nie jest takie proste i dzisiaj konsument oczekuje czegoś więcej niż tylko logo na tarczy i bardzo wysokiej ceny. Ostatnim z zegarków z tej pierwszej grupy jest Omega Seamaster 300 metrów, czyli najnowsza generacja flagowego divera Omegi, który od swojego goldenajowego protoplasty po tę przedostatnią generację już wyposażoną w koaksjalowe mechanizmy i ceramiczny bezel był cały czas w cieniu Rolexa Submarinera. Uchodził za bardzo dobrą budżetową, no ciężko użyć słowa budżetowy w stosunku do zegarków Omegi, ale rozumiecie, o co mi chodzi. To były zegarki proponowane jako tańszą alternatywę dla Rolexa. Natomiast wraz z premierą tej nowej generacji Omega bardzo śmiało weszła na ścieżkę, na której mogła rywalizować 1:1 produkt do produktu z Rolexem. Bo ten zegarek w niczym Submarinerowi nie ustępuje. Jeśli dziś ktoś dołączyłby do społeczności zegarkowej, to oczywiście też natknie się na dużo porównań Omegi do Rolexa, ale już praktycznie nie występują takie dyskusje, w których rozważamy wyłącznie value for money. Mam na myśli to, że kiedyś porównywano, co jest lepszym dealem. Lepszy zegarek Rolexa za większą cenę, czy odrobinę gorszy zegarek za cenę niższą. Dziś nikt nie rozważa tematu, czy Omega ma zegarki gorsze. Dzisiaj za oczywiste jest przyjęte, że to są zegarki takiej samej jakości. Rozważane są oczywiście inne aspekty, takie jak utrzymanie wartości, takie jak prestiż, takie jak design. Natomiast w kwestii jakości ta dyskusja została zamknięta i ogromna w tym rola właśnie najnowszego divera, który przynajmniej w oczach entuzjastów jest tym kluczowym oprócz Speedmastera produktem w katalogu Omegi. Teraz chciałbym omówić zegarki z grupy drugiej, których wpływ na branżę był szerszy niż wyłącznie wpływ na postrzeganie ich producenta. I zacznę od zegarka, od mikrobrandu, który stał się pełnoprawnym producentem, jednym z ciekawszych graczy na dzisiejszym rynku, a mianowicie Christopher Ward Belcanto. Ostatnie 5 lat to jest w ogóle czas mikrobrandów. Towarzyszą one nam już od dość dawna, ale wcześniej były to zegarki rozpatrywane wyłącznie w kategoriach stosunku jakości do ceny, po których nikt nie oczekiwał własnego języka projektowego, własnego DNA. To były zazwyczaj homary popularnych zegarków, czy takie hołdy dla jakichś trendów w zegarmistrzostwie. Natomiast w ostatnich 5 latach mikrobrandy przebiły się do ogólnej świadomości. Ja nawet pamiętam, chyba w 2017 czy 2018 przeszukiwałem zasoby Hodinki w poszukiwaniu czegokolwiek o Christopher Ward. Ta marka wtedy zaczynała zdobywać taką szerszą popularność. Jej zegarki były omawiane szeroko na grupach, ale
Hodinki ignorowało ten temat zupełnie. Czemu ja w ogóle wspominam o Hodinki, które dzisiaj no nie ma praktycznie żadnej mocy opiniotwórczej? A no właśnie dlatego, że jeszcze 5 lat temu miało. To było medium o bardzo dużym zasięgu i bardzo dużym wpływie na to, jak kształtują się trendy w tej branży. I Christopher Ward, jak również większość mikrobrandów, były równo olewane i równo ignorowane. I pamiętam po premierze Belcanto, sprawiło mi to jakąś taką małą satysfakcję, że Hodinki było wręcz zmuszone do napisania. A było zmuszone do napisania, ponieważ ten zegarek zrobił naprawdę sporo hałasu. Bo to, co dostaliśmy za kwotę, którą zażyczył sobie Christopher Ward, jest wręcz niesamowite. Jest to zegarek z komplikacją, której nikt nawet by się nie spodziewał w takich pieniądzach. A przede wszystkim, w mojej opinii, jest to taka laurka dla całej niszy mikrobrandów, laurka za ostatnie 5 lat. Być może Christopher Ward nie zmienił tego trendu postrzegania mikrobrandów. Wydaje mi się, że ten laur powinien przypaść zegarkowi Ming. Ming, przynajmniej z perspektywy ludzi wcześniej niezainteresowanych mikrobrandami, był pierwszym zegarkiem, który wzbudził zaciekawienie, którego wartość na rynku wtórnym przekraczała wartość ceny pierwotnej, który był ciężko dostępny, który był szeroko opisywany. Ming później miał swoje wzloty i upadki, ale zdecydowałem się jednak przyznać miejsce na tej liście Belcanto, bo to jest takie w mojej opinii szczytowe osiągnięcie mikrobrandów w tych ostatnich 5 latach, które na dobre ucementowało ich obecność na mapie zegarkowej. Dziś już nikt się nie dziwi, że marki takie jak Baltic, jak Studio Underdog są szeroko omawiane w każdym możliwym medium zegarkowym. 5 lat temu to naprawdę było nie do pomyślenia. Wielka w tym zasługa właśnie Christopher Ward, a Belcanto to jest diament w ich koronie. Drugim zegarkiem z tej grupy, który chciałbym tutaj wyróżnić, jest Cartier Santos. Najnowsza generacja Santosa, która zadebiutowała w 2018 roku. I jest on ważny z 2 powodów. Pierwszym z nich, który kwalifikowałby ten zegarek do pojawienia się już w pierwszej grupie, było to, że całkowicie odmienił postrzeganie Cartiera w oczach entuzjastów. Dzisiaj być może wydawać by się to mogło szalone, że Cartier był postrzegany jako majtkowiec. Naprawdę. Ja pamiętam jeszcze w 2017 roku, gdy kupiłem sobie zegarek Cartier Drive za pieniądze, które pozwalały zakupić jakąś Omegę, czy Ulysse Nardin, czy inne takie zegarki, czy nawet Rolexy. Za te pieniądze można było dostać Explorera, czy Oyster Perpetual. Bardzo dużo było komentarzy odnośnie po co kupować majtkowca. Oczywiście ludzie, którzy znali się na zegarkach nieco lepiej, którzy siedzieli w tym dłużej, oni doskonale wiedzieli, że Cartier to jest jeden z najbardziej zasłużonych producentów. Niemniej w opinii takiego ogółu łatka majtkowca mocno ciążyła Cartierowi. Wszystko zmieniło się właśnie od Santosa. I to zmieniło się też dlatego, że był to pierwszy w tych ostatnich latach, gdzie media internetowe przejęły jakby pałeczkę kształtowania trendów w zegarkach. Pierwszy Cartier, który był tak szeroko omawiany i recenzowany. I przede wszystkim on podobał się właściwie każdemu. Oni tutaj zaliczyli tak zwany home run. W tym zegarku zostało zrobione wszystko dobrze i chyba nic źle.
ten zegarek po prostu dostarczył więcej niż ktokolwiek mógłby się po nowym Santosie spodziewać. Wpłynął bardzo na postrzeganie Cartiera jako marki, ale w mojej opinii Cartier Santos, jego premiera, jego sukces, to, że po premierze Santosa twórcy internetowi zainteresowali się bardziej również innymi zegarkami Cartiera. Cartier pojawiał się coraz częściej w propozycjach najlepszych zegarków w takim i w takim segmencie. Miało to również wielkie znaczenie w postrzeganiu innych marek z takim biżuteryjnym rodowodem, takich jak Piaget, takich jak Chopard, jak Hermes, jak nawet Bulgari. Bulgari, które mimo premiery Octo Finissimo, mimo bardzo pozytywnego przyjęcia tego zegarka, opinii społeczności nadal musiało walczyć z metką tej marki od biżuterii, która przy okazji robi zegarki. I dzisiaj wszyscy mamy świadomość tego, że Bulgari, że Chopard, że Piaget, że Cartier to są tak samo legitni producenci zegarków jak Rolex czy Omega. 5 lat temu trzeba było zawsze przekopać się przez komentarze ludzi, którzy lubili sobie pogadać na temat rodowodu biżuteryjnego tych producentów, na temat tego, czym te firmy się zajmują i tym samym umniejszać samym zegarkom. Uważam, że to jest bardzo ważna zmiana, która zaszła w postrzeganiu zegarków od tych marek, stawiających na design, ale jednocześnie dostarczających pod względem zegarmistrzowskim produkt najwyższej jakości. I po części dzięki temu dzisiaj Louis Vuitton jest w stanie wyskoczyć z zegarkiem za 20 000 euro i w komentarzach ludzie skupiają się na zegarku, nie na marce. Myślę, że wielka w tym zasługa najnowszego Santosa. Ostatnim zegarkiem z tej grupy jest Tudor Black Bay 58. I ja go w pierwszej wersji tej, jak układałem sobie w głowie tę moją listę, umieściłem na szczycie całego zestawienia. Wtedy jeszcze nie dzieliłem ich na grupy. Później im dłużej o tym myślałem, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że jego wpływ na całą branżę nie był aż tak duży, jak mi się początkowo wydawało. Aczkolwiek nadal uważam, że to jedna z najważniejszych premier ostatnich lat. Jest to zegarek, który zaprowadził Tudora w to miejsce, gdzie jest dzisiaj. Jeżeli oryginalny Black Bay ten w 41 mm był tym zegarkiem, który wskrzesił markę Tudor, tak 58 był tym, który pozwolił Tudorowi walczyć z Omegą, który scementował ich pozycję w tym segmencie, pozwolił niejako zdominować tę grupę cenową. Ja czasami wręcz mam wrażenie, że Omega zdecydowała się na podniesienie swoich cen po to, żeby nie walczyć bezpośrednio z Tudorem i trochę się temu nie dziwię. 58 był zegarkiem, który pokazał, jak wiele można osiągnąć, dostarczając ludziom dokładnie to, o co prosili. O mniejszy zegarek, inspirowany vintage'owymi diverami, o mniejszej średnicy, cieńszy, bez daty, w takiej bardzo klasycznej estetyce. Tam się po prostu wszystko zgadzało i reakcja rynku była bardzo jednoznaczna. Nawet ja zamówiłem ten zegarek w dniu premiery. W dniu premiery napisałem do Time Tradera, czy może mi ten zegarek załatwić. Po kilku godzinach dostałem, czy tam po kilku dniach dostałem odpowiedź, że któryś tam z dealerów w jakimś kraju jest w stanie mi go załatwić. I ja go miałem dobre 1,5 miesiąca przed tym, jak on w ogóle wszedł do dystrybucji w Kruku. Być może był to jeden z pierwszych 58 w Polsce, a na pewno pierwszy pokazywany w internecie. Od tego w ogóle zacząłem publikację zdjęć na Instagramie z moimi zegarkami
Więc po części ten zegarek ma dla mnie też wartość jakąś sentymentalną, ale nawet odkładając moje osobiste odczucia wobec tego modelu, to nie sposób nie dostrzec, jak wielki wpływ miał na Tudora i jak wielki wpływ miał na całą niszę, cały gatunek zegarków nurkowych. Zresztą do dziś 58 jest jednym głosem zawsze wymieniany jako jeden z najlepszych zegarków, nie tylko w swoim przedziale cenowym. A po jego premierze wręcz lawinowo posypały się projekty mniejszych, inspirowanych klasycznymi diverów. Gdyby nie ta premiera, myślę, że świat zegarków nurkowych wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. A teraz czas na danie główne, czyli zegarki, których wpływ był ogromny na całą branżę, na trendy, na innych producentów, na klientów, na ceny. I zacznę od, myślę, że trochę kontrowersyjnego wyboru, ale zacznę od całej grupy zegarków, a są nimi Oyster Perpetual z kolorowymi tarczami. I zapoczątkowało to trend na wypuszczanie zegarków kolorowych, które owszem, istniały na rynku wcześniej, istniały choćby doksy z kolorowymi tarczami, ale nie miało to żadnego przełożenia na całą branżę. Po premierze Rolexa niemalże każdy producent chciał w swojej ofercie mieć zegarki z kolorowymi tarczami, ale nie mówię już o trendzie na turkusowe tarcze, czyli te przez rynek określone jako Tiffany. Rozmawiałem z kilkoma osobami i pojawiły się dyskusje na temat tego, że za trend popularności tarcz turkusowych odpowiada ostatni stalowy Nautilus od Patka wypuszczony dla Tiffany'ego za 175 lat wspólnej pracy. Jeśli chodzi o sukces tego zegarka, to on był do przewidzenia. Tyle, że on nie ma żadnego przełożenia na resztę branży. Już nie mówię o tym, że został wypuszczony po premierze Rolexa, że Rolex był określany nazwą Tiffany Blue, mimo że kolor tarczy Rolexa nie odpowiada temu oficjalnemu kolorowi. Ja trochę myślałem, że po premierze Patka temat Tiffany Blue zostanie wyjaśniony i nikt już nie będzie nazywał turkusowych tarcz tą nazwą, bo pojawiła się w końcu ta oficjalna, która zawiera troszeczkę więcej zieleni w swojej barwie niż u Rolexa, ale to się nie zmieniło. Nadal wszystkie turkusowe tarcze są przez ludzi określane Tiffany Blue i pewnie tak zostanie. A przede wszystkim to jest 175 sztuk. 175 sztuk zegarka, którego praktycznie nikt nie jest w stanie kupić. Jakie to może mieć przełożenie na branżę? Popatrzcie, pomyślcie o firmach zegarkowych jako normalnych firmach. Za czym oni gonią? Czym się wzorują? Co pozwala im podejmować decyzje? To, że Patek w tym kolorze sprzedał się w 3 sekundy, tak samo jak sprzedałby się zielony, różowy, żółty, nie mówi mniejszym markom zupełnie nic o trendach na rynku. Trend na rynku pokazał Rolex. Pokazał Rolex, który kolorowymi tarczami z linii, której nikt nie chciał, stworzył kolejną linię, na którą trzeba się zapisywać. Której niektóre modele, takie właśnie jak turkusowe, były tak popularne, że musiały zostać wycofane z produkcji, bo kanibalizowały sprzedaż innych kolorów. Więc z perspektywy takiej omegi nawet, patrząc na Rolexa, widzą trend. Widzą trend i chcą go zwyczajnie w świecie skasować. Włącza im się takie same FOMO, jak włącza się nam, gdy coś nagle odpala. I chcąc wykorzystać ten trend, marki postanowiły również wypuszczać kolejne i kolejne kolorowe tarcze. Dla takiego Citizena, jaką informacją jest, że Patek w 175 sztukach sprzedał się i kosztuje na aukcjach więcej niż ktokolwiek mógł się spodziewać? No żadną. Patek, wypuszczając zegarek
175 sztukach nie mógłby mieć aż tak dużego wpływu na rynek. Właściwie nie mógłby mieć żadnego wpływu na rynek ogólnie. Co innego Rolex. Rolex właśnie pokazał, czego klienci potrzebują, czego klienci chcą. Być może stworzył zainteresowanie takimi zegarkami, a być może miał dobre badania pokazujące, że nadszedł czas na takie kolory. Nie wiem, to jest zresztą sprawa wtórna. Modele Oyster Perpetual z kolorowymi tarczami są odpowiedzialne za trend, który trwa do dziś i który ma się wyjątkowo dobrze. Za to, że dzisiaj na nadgarstkach nosimy coś więcej niż tylko białe, niebieskie i czarne zegarki. Kolejną premierą, która miała wpływ na całą branżę zegarkową, i myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczę, bo możemy tego zegarka nie lubić, możemy nie lubić idei za tym zegarkiem stojącej, ale trzeba być naprawdę ślepym, żeby nie dostrzec, jaki wpływ te zegarki miały na całą branżę. I mówię oczywiście o Swatch w kolaboracji z Omegą i ich Moon Swatche. To, co wydarzyło się po premierze tych zegarków, to było jakieś szaleństwo. Ja pamiętam, przechodziłem obok butiku Rolexa w momencie, gdy wypuszczał odświeżone Submarinery w 2020 roku albo 2021. I bardzo mnie dziwiła kolejka przed otwarciem tego butiku. Stało tam, nie wiem, z 15-20 osób. Ale to, co zobaczyłem na premierze Swatcha, bo też całkiem przypadkiem byłem akurat w Warszawie, miałem pociąg z Warszawy, gdy Swatch miał swoją premierę i całe piętro w Złotych Tarasach było zapchane ludźmi. Tam były jakieś zamieszki, tam się ludzie przepychali. Nie mówię już o cenach na rynku wtórnym, jakie w pierwszej kolejności te zegarki osiągały. Co więcej, 1,5 roku od tej premiery, ja podróżując po świecie, ja te zegarki widzę wszędzie. Widzę na rękach ludzi w każdym zakątku świata. I myślę, że na dzień dzisiejszy najwięcej widać Rolexów, a zaraz po nich jest Moonswatch. I popularność tych zegarków dowodzi, że mimo ery smartwatchy, mimo tego, że nikt tak naprawdę zegarków już nie potrzebuje, jest jakaś nadzieja. Jest nadzieja dla marek zegarkowych i być może te Moonswatche wychowają całą nową generację entuzjastów zegarkowych. Ja sam uważam te zegarki za absolutnie niewarte pieniędzy, jakie trzeba za nie zapłacić w butiku, nie mówiąc już o cenach rynkowych. Ale trzeba by było naprawdę dużo złej woli, żeby nie dostrzec wpływu na cały świat zegarkowy, jaki miała ta premiera. Natomiast najważniejszym zegarkiem ostatniego 5-lecia w moich oczach jest Tissot PRX. Zegarek, którego ta branża po prostu cholernie potrzebowała. W miarę tani, w miarę dobrze wyglądający, w miarę dobrze wykonany zegarek, który pasuje do każdej kolekcji. Zegarek, który można zabrać na każdą okazję. Zegarek dostępny w różnych konfiguracjach kolorystycznych, konfiguracjach rozmiarowych, w różnych mechanizmach. I zegarek, który w ciemno można polecić każdemu. Tissot tutaj załapał się na 2 trendy, które zaadresował w sposób perfekcyjny. Raz w trend zegarków ze zintegrowaną bransoletą, które w ostatnich latach przeżywają szczyt swojej popularności, a 2 w trend nieustannego podnoszenia cen i ograniczania dostępności tych ikonicznych zegarków. I nagle wpada nam Tissot cały na biało z zegarkiem, który wygląda świetnie, do którego ciężko się przyczepić o cokolwiek, który jest wyceniony racjonalnie i który możemy kupić w każdej galerii handlowej. Myślę, że za kilka dekad cała branża będzie wdzięczna
Tissot'owi za wypuszczenie tego zegarka, tak jak dzisiaj jesteśmy wdzięczni za Royal Oaka. Oczywiście nie porównuję tutaj samych zegarków, bo wiadomo, że to jest troszeczkę inna półka cenowa, ale PRX to jest naprawdę zegarek, którego ta branża potrzebowała. Może o tym nie wiedziała, że potrzebuje, ale potrzebowała bardzo. I tak jak miałem wątpliwości co do wyboru innych zegarków na tej liście, tak co do PRX nie miałem żadnych. Absolutnie bez cienia wątpliwości i bez żadnej konkurencji najważniejsza premiera ostatnich 5 lat. Dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie zgadzacie się z jakimiś opiniami, bardzo chętnie wejdę w dyskusję. Jak już pewnie zauważyliście, ja dyskutować z Wami lubię, więc zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie tylko, że to, co tutaj zaprezentowałem, to są moje przemyślane wybory, ale nadal moje wybory. Nie da się pozbyć do końca swoich własnych preferencji, swojej opinii przy konstruowaniu takich list, ale starałem się jak mogłem, żeby każdy z tych wyborów móc obronić w dyskusji, jeśli taka dyskusja by się pojawiła, więc zachęcam. Piszcie proszę, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli chcielibyście którąś któryś z tych wyborów zakwestionować, czy żebym bardziej wyjaśnił, co miałem na myśli, wybierając ten, a nie inny zegarek. Dobrze, to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem.